pojawił się pomysł produkcji takiego odkurzacza Farrell. On jest już wyraźnie unowocześniony, nie ma takiego archaicznego trochę kształtu tych typowych odkurzaczy Gamma 2. Niektóre odkurzacze produkcji polskiej, no i właśnie zaraz na pierwszym miejscu jako A jest Farrell, jako B jest Alpha K2. Tak się zastanawiam, kiedy ten odkurzacz w kętrzyńskiej fabryce był produkowany. Czyli zaglądam tutaj do wlotu powietrza, tu jest taka trąbka, taki materiałowy ryjek. I rączkę wysunąłem. O, i wszystko mogę wreszcie wyjąć. O, i silnik mogę już też wyjąć. No i to jest silnik KASB 7030. Prędkość obrotowa 14 000 obrotów na minutę zgadza się na tabliczce znamionowej tego silnika. Ta szczotka w każdym razie jest w bardzo dobrym stanie. Włączam, mam. Czyli od razu mamy też sprawdzone, miałem to zrobić oddzielnie, że działa też włącznik tutaj. Mogę zdjąć rączkę, fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że już rączka się solidnie trzyma. Tym razem bez problemu ładnie wszedł. Dobra, odkurzacz mamy zmontowany. Wyłączyłem go, włączę go ponownie. Cześć, przyznaję, że to dzisiejsze nagranie robię w sporym pośpiechu, bo mam jeszcze do przejrzenia, a tak naprawdę do wyczyszczenia przynajmniej dosyć sporo odkurzaczy, które jeszcze tutaj na tym kanale się nie pojawiały, natomiast coraz mniej czasu, żeby to zrobić. Dlatego, że już pojutrze muszę przygotować te odkurzacze na transport do Olsztyna, a w Olsztynie będą one częścią wystawy odkurzaczy, czy właściwie wystawy poświęconej historii sprzątania przez 10 czy nawet przez stulecia, którą organizuje tamtejsze Muzeum Nowoczesności. W momencie, kiedy opublikuję to nagranie, myślę, że wystawa będzie już nie tylko przygotowana, ale też otwarta, więc w opisie tego nagrania na pewno umieszczę link do strony internetowej z informacjami, od kiedy do kiedy taką wystawę można oglądać. Ona jest planowana mniej więcej od połowy kwietnia tego roku do drugiej połowy maja 2024 roku, czyli będzie przez dobry miesiąc dostępna, ma być zakończona w noc muzeów i być może będzie tam też okazja, żeby się spotkać. Potwierdzę to oczywiście, też zamieszczę na tym kanale zaproszenie. No ale na razie mam to zadanie wyczyszczenia odkurzaczy, które prawdopodobnie na taką wystawę pojadą. To nie będzie wystawa tylko moich odkurzaczy, są tam fantastyczne, stare, zabytkowe urządzenia, które znajdują się w zasobach muzeum albo zostały ewentualnie wypożyczone od innych kolekcjonerów. Będzie tam naprawdę dużo ciekawych eksponatów i cieszę się, że wśród nich pojawi się też, myślę, że kilkanaście, co najmniej kilkanaście odkurzaczy z mojej kolekcji. Nie wiem, czy akurat wszystkie te, które tutaj się znajdują. Tutaj mam na przykład jednego z Elmera 01 z chyba 72 roku, tak? Tutaj mam bardzo fajny odkurzacz ręczny, chyba jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy ręczny model Electroluxa, Electrolux Model 5, tak o tyle, o ile na szybko zdążyłem się o tym odkurzaczu dowiedzieć, będę musiał na pewno poszukać więcej informacji o nim. No i tutaj mam odkurzacz dość unikalny, opowiem Wam zaraz o nim więcej. Odkurzacz wyprodukowany w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego Farrell w Kętrzynie, myślę, że gdzieś w drugiej połowie lat 60. i myślę, że tak czy inaczej, nie jestem pewien, jeśli chodzi o te odkurzacze. Natomiast ten ma chyba zarezerwowane, zagwarantowane miejsce na olsztyńskiej wystawie, no bo jednak Olsztyn, Kętrzyn to są okolice, to jest historia tego samego regionu i nie wyobrażam sobie wystawy odkurzaczy w Olsztynie bez takiego odkurzacza Farrell. I myślę sobie, że w dzisiejszym nagraniu chciałbym przede wszystkim wyczyścić i może nawet szybko rzucić okiem na ten odkurzacz. I mam też wielką nadzieję, że jeżeli zajrzymy do tego odkurzacza, obejrzymy jego silnik, to może znajdziemy też wskazówkę, w którym roku ten odkurzacz został wyprodukowany, bo tak naprawdę na tabliczce znamionowej i na tym odkurzaczu jednoznacznej daty produkcji nie ma. Także proponuję, żebyśmy tym odkurzaczem dzisiaj się zajęli. Będzie to pewnie troszkę krótsze, trochę szybsze nagranie niż zwykle, nie tak szczegółowe i będzie tu mniej informacji historycznych, także dlatego, że niewiele o tym odkurzaczu tak naprawdę wiem.
ale mam nadzieję, że w wyniku tego nagrania sobie ten odkurzacz obejrzymy, ustalimy kilka informacji o nim, no i przede wszystkim wyczyścimy go i przygotujemy na wyjazd do Olsztyna. Odkurzacz Zelmer 01 odstawiłem, odkurzacz Electrolux z lat 20. także odstawiłem, zostawiłem tutaj na stole warsztatowym tylko ten odkurzacz Farel. I chciałem najpierw, jak zawsze, w pierwszej kolejności rzucić okiem na jego tabliczkę znamionową, którą zresztą odsuwam się trochę na bok, wyświetlę Wam tutaj obok mnie. Aha, tak będzie wygodniej. Ok, to jest właściwie napisane tylko odkurzacz elektryczny. Tutaj jest zgodność z polską normą z 1964 roku. Jest tutaj typ odkurzacza 602. Pod spodem napis Made in Poland i Farel i charakterystyczne logo Farelu w kształcie takiej wtyczki z literą F. Jest tutaj moc odkurzacza troszeczkę zatarta, ale wydaje mi się, że to jest 130 W. Jest oczywiście częstotliwość sieci 50 Hz, napięcie 220 V i numer fabryczny. I wydaje mi się, że tu jest 4659. Niewątpliwie te odkurzacze były produkowane w dość chyba niedużej serii. Dzisiaj powiedziałoby się odkurzacz limitowany. Ponieważ tak naprawdę z wieloma egzemplarzami tego odkurzacza dotąd się nie spotkałem. Widziałem gdzieś w internecie jedno zdjęcie kogoś, kto taki odkurzacz wygrzebał gdzieś tam na strychu i oferował go chyba do sprzedaży na jakiejś grupie facebookowej. I prawdę mówiąc to chyba wszystko. Może gdzieś jeszcze jakieś jedno zdjęcie takiego odkurzacza Farel znalazłem. Bardzo się kiedyś ucieszyłem, jak on się pojawił. Sprzedawany był w takiej starej walizce. Od razu go sobie zamówiłem, chociaż no to nie było tam 10 czy 20 zł, ale uważam, że jednak warto było ten odkurzacz mieć, bo jest on strasznie ciekawy. Natomiast przyznaję, że do tej pory on nie pojawił się, chociaż mam go już chyba od roku mniej więcej. On się do tej pory nie pojawił w nagraniach na tym kanale, no bo po prostu chciałem znaleźć o nim troszeczkę więcej informacji. Niestety nie znalazłem w żadnych archiwach dokumentów o tym odkurzaczu, nie znalazłem wielu wspomnień o nim. Zupełnie z zaskoczeniem kiedyś przeglądałem taką książkę Aleksandra Góreckiego Technologia dla zasadniczych szkół mechanicznych, część 3, montaż i naprawa maszyn oraz instalacji, urządzeń i sprzętu domowego. To jest książka wydana, chyba już kolejne wydanie. Tak, to jest wydanie 5 z 1976 roku. Poszukam też wcześniejszych. No i jak sobie tak przeglądałem tę książkę, interesowało mnie w niej coś zupełnie innego, ale znalazłem tutaj też m.in. rozdział o naprawie maszyn do szycia, chyba nawet z tego powodu ją wtedy kupiłem. O, tutaj jest naprawa pralek, takich typu Frania i jest tutaj bardzo króciutki, moment, tu jest o rowerów i wózków dziecięcych, ale na pewno jest tutaj, bardzo króciutki, tak naprawdę trochę zadziwiająco krótki, jak na książkę do technologii, rozdział o odkurzaczach, który obejmuje tak naprawdę 1, 2, 3 strony. Jest tutaj m.in. schemat radzieckiego odkurzacza Rakieta z lat 60. Jest tutaj mowa o użytkowaniu odkurzacza, o takiej bardzo podstawowy sposób jest tutaj opisana budowa odkurzacza i to, co mnie strasznie ucieszyło i zainteresowało, tutaj na jednej stronie są przykłady polskich odkurzaczy. Wyświetlę Wam także skan z tej książki z boku. Niektóre odkurzacze produkcji polskiej, no i właśnie zaraz na pierwszym miejscu jako A jest Farel, jako B jest Alpha K2, czyli odkurzacz, który wielokrotnie już na tym kanale się pojawiał. Pokażę Wam tutaj jedno ze zdjęć tego odkurzacza. To jest jeszcze taka wersja, widzę, z początku lat 60. na takich metalowych płozach, które później zastąpione zostały przez plastikowe nóżki. Mogę Wam te nóżki też pokazać, bo mam dwa tego rodzaju odkurzacze Alpha K2. Pod spodem jako C jest odkurzacz Gamma 2. Tych odkurzaczy także widzieliśmy już bardzo dużo na tym kanale. Odkurzacz ręczny, który mógł być też wieszany na ramieniu na takim pasku przyczepianym do rączki. No i najbardziej oczywiście tutaj zainteresował mnie ten odkurzacz Farel. Jest to chyba jedyna do tej pory publikacja, jaką znalazłem, w której w ogóle ten odkurzacz się pojawia. Właściwie nie jest tutaj więcej nic o nim napisane. Odkurzacz Farel zalicza się do odkurzaczy lekkich, które podczas pracy trzyma się w ręku, natomiast odkurzacz Alpha K2 jest odkurzaczem ciężkim, który ustawia się na podłodze. No, wszystko się zgadza.
To jest jedyna wzmianka, którą o odkurzaczu Farrell do tej pory w jakiejkolwiek literaturze technicznej znalazłem. Oczywiście cały czas tego rodzaju publikacje, jak gdzieś znajdę w antykwariatach, przeglądam i jeżeli coś więcej o tym odkurzaczu się dowiem, dam wam oczywiście znać. Tak się zastanawiam, kiedy ten odkurzacz w kętrzyńskiej fabryce był produkowany. Tutaj na tabliczce znamionowej odkurzacza co prawda nie mamy podanej daty produkcji, ale mamy inną cenną informację, czyli zgodność z polską normą z 1964 roku. Można to oczywiście sprawdzić dokładnie, ale tak ogólnie powiedziałbym, że ta norma pewnie zaczęła obowiązywać najwcześniej pod koniec 1964 roku, pewnie od początku 1965 i prawdopodobnie w 1968 roku została zastąpiona nowszą normą, która pewnie też zaczęła obowiązywać albo od końca 68, albo od początku 69 roku, czyli tak naprawdę zostaje nam dość nieduży przedział czasowy, w którym ten odkurzacz mógł zostać wyprodukowany. Zakładałbym, że od początku 65, w 66, 67, może na początku 68 roku, tak naprawdę w ciągu tych 4 lat pewnie w fabryce w Kętrzynie powstał. Trzeba pamiętać, że nie był to pierwszy odkurzacz tam produkowany i miał już swojego poprzednika. Pokazywałem już na tym kanale w oddzielnym nagraniu odkurzacz Gamma 2 pochodzący najprawdopodobniej z roku 1965. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ na odkurzaczu nie zachowała się tabliczka znamionowa. Natomiast wyjęliśmy silnik z tego odkurzacza i na tym silniku znajdowała się na nim data, rok 1965 i to się właściwie zgadza, bo praktycznie wszystkie, czy większość odkurzaczy Gamma 2, które do tej pory widziałem produkowane w ówczesnej kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego w Kętrzynie, pochodziły właśnie z roku 1965. Chyba w 1964 zakończyła się produkcja, albo może na początku 65 zakończyła się produkcja odkurzaczy Gamma 2 w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego. Przynajmniej ja mam najnowszy odkurzacz Gamma 2 z Rzeszowa, jaki posiadam. To jest właśnie odkurzacz z 64 roku. Chyba gdzieś widziałem taką gammę z Rzeszowa jeszcze z początków 65 roku, ale nie jestem tego pewien. Natomiast zakładam, że w przeciągu 65 roku rozpoczęto produkcję tych odkurzaczy właśnie w Kętrzynie. One się różniły kilkoma detalami. Tam jak na zdjęciu możecie zobaczyć, to jest taka dosyć charakterystyczna rączka. Jest inny w porównaniu z odkurzaczami Gamma 2 z Rzeszowa napis. Czerwony, taki dużymi literami i umieszczony na innym boku niż na odkurzaczach z Rzeszowa. Tutaj, jeżeli mi się uda, to wyświetlę wam obok siebie 2 zdjęcia. Na jednym będzie odkurzacz Gamma 2 z Rzeszowa, na drugim z Kętrzyna. I te różnice są właściwie ewidentne, także włącznik w tych odkurzaczach jest inny. Jak długo odkurzacze Gamma 2 w Kętrzynie produkowano? Przyznaję, że nie wiem. Ja nie widziałem chyba żadnego z tabliczką już po roku 65, nie wiem, może jakieś 66, może jakieś 67 roku były, ale ja ich do tej pory nie widziałem. Będę musiał uaktualnić to nagranie, jeżeli znajdę jakieś odkurzacze z Kętrzyna pochodzące z okresu późniejszego niż 65 rok, ale nie sądzę, żeby było to dużo po połowie lat 60. Natomiast myślę, że dosyć szybko po tym odkurzaczu Gamma 2 produkowanym w Kętrzynie pojawił się pomysł produkcji takiego odkurzacza Farrell. On jest już wyraźnie unowocześniony, nie ma takiego archaicznego trochę kształtu tych typowych odkurzaczy Gamma 2, które tak naprawdę powstały jeszcze pod koniec lat, czy w drugiej połowie lat 50. No ten odkurzacz Farrell już znacznie się od Gammy 2 różni. Taką zasadniczą różnicą poza zewnętrznymi, nie wiem, cechami jego budową jest to, że w tym odkurzaczu nie było już możliwości podłączenia suszarki do włosów, tak jak to było możliwe w odkurzaczach Gamma 2. Mogę wam nawet tutaj pokazać zdjęcie takiego odkurzacza Gamma 2 z suszarką. Chyba nawet mam gdzieś nakręcony króciutki filmik, który szykowałem też na wystawę suszarek do włosów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, pracującego odkurzacza Gamma 2 właśnie z Kętrzyna z dołączoną suszarką do włosów, więc możemy sobie też krótko na niego rzucić okiem.
No w każdym razie w tym odkurzaczu Farel już takiej możliwości nie było. No i w sumie nie było też takiej potrzeby, bo już od dobrych kilku lat w tym czasie najpierw w Bydgoszczy w Eltrze, a potem właśnie w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego Farel były produkowane suszarki do włosów Fema, takie jak na przykład ten model, chyba SR2, jeżeli dobrze pamiętam, SR3 nawet już, z tymi takimi kołyskowymi włącznikami, a nie z takimi dźwigienkowymi, jakie były we wcześniejszych modelach. Ten model pochodzi chwileczkę z 1970 roku, z lipca 70 roku. No czyli potrzeby produkowania dosyć niewygodnych w obsłudze czy w użytkowaniu odkurzaczy z suszarkami do włosów właściwie już nie było. Prawdę mówiąc, to chyba nie znam nikogo, kto by wspominał, że w latach 70. czy 60. korzystał z suszarek do włosów dołączanych do odkurzaczy. No z tego pomysłu już zrezygnowano. Zamiast tego pojawił się taki typowy, lekki, ręczny odkurzacz. Nie samochodowy, bo to nie jest odkurzacz włączany do zapalniczki samochodowej do prądu stałego o napięciu 12 V, tylko normalny odkurzacz zasilany prądem z gniazdka sieciowego, prądem przemiennym o napięciu 220 V. Ten odkurzacz w porównaniu z Gammą 2 ma też jeszcze jedną różnicę, mianowicie nie ma tutaj uchwytu do paska naramiennego. No, widocznie stwierdzono, że nie jest to potrzebne, że jeżeli ktoś już odkurza, to wykorzystuje taki odkurzacz w ten sposób. Aczkolwiek jak najbardziej ten odkurzacz Farel można było postawić, czy tak jak u mnie na stole, czy gdzieś na podłodze. On ma do tego przewidziane nóżki, nie musiał być cały czas trzymany w ręku. Można było tutaj normalnie podłączyć do niego wąż. Nawiasem mówiąc, później sprawdzimy, czy jest to wąż, który pasuje także do odkurzaczy Zelmera. Myślę, że tak. Myślę, że nie kombinowano tutaj już ze średnicą tego wlotu powietrza. No i można było nim dosyć wygodnie odkurzać. Czy był wydajny, to już jest inna sprawa. Myślę, że na pewno nie był mniej wydajny niż Gamma 2, bo prawdopodobnie ma mniej więcej podobny silnik. To jest właściwie wszystko, co o tym odkurzaczu wiem, a właściwie czego mogłem się domyślać, jeżeli chodzi o okres jego produkcji. Także myślę, że te odkurzacze pojawiły się po roku 65. Zastąpiły prawdopodobnie odkurzacz Gamma 2. Nie wiem, czy były równolegle z nimi przez jakiś czas produkowane, czy chyba raczej pojawiły się na ich miejsce. Raczej były to odkurzacze produkowane w bardzo małej serii. Kilkunastu tysięcy egzemplarzy do dzisiaj zachowało się ich. Myślę, że stosunkowo niedużo. I nie wiem też, kiedy przestano te odkurzacze produkować. Ten jest jeszcze zachowany w takiej kolorystyce, stylistyce. Myślę, że lat 60. to takie szare malowanie młotkowe. To jest typowy początek, czy połowa, czy początek drugiej połowy lat 60. Bakelitowe, a nie plastikowe elementy. To jest też taki charakterystyczny element, powiedzmy pierwszej połowy do połowy lat 60. Czy pierwszych lat po 65 roku. Właściwie później już do użycia weszły plastikowe elementy, były różne barwne malowania, tak jak w odkurzaczach z Rzeszowa. To jest taki typowy odkurzacz lat 60., powiedziałbym. Zaraz spróbujemy ustalić, czy w tym odkurzaczu znajduje się oryginalny silnik, czy na tym silniku będzie się znajdowała jakaś wskazówka dotycząca tego odkurzacza. Może rzućmy jeszcze szybko okiem na jego stan. Generalnie powiedziałbym, że nie jest źle. Ten odkurzacz nie jest jakiś popękany, podrapany. Całkiem ładnie zachowane jest to malowanie. Nie są na szczęście bardzo popękane te bakelitowe pokrywy wlotu i wylotu powietrza. No właśnie, tutaj jest jedna główna wada, to jest, tu znajdowała się taka nawet nie kratka, tylko takie pionowe, nie wiem, przegródki na tym wylocie powietrza tutaj. One były, kiedy kupowałem ten odkurzacz, były nieuszkodzone, natomiast no niestety odkurzacz był wprawdzie dosyć dobrze zabezpieczony, owinięty folią bąbelkową, znajdował się w takiej starej walizce, natomiast razem z nim były zamontowane jakieś ssawki, nawiasem mówiąc ssawki pochodzące od odkurzaczy z Rzeszowa, bo miały to charakterystyczne logo RFSG. No i niestety jedna z tych ssawek gdzieś w transporcie uderzyła tutaj w te poprzeczki, w tą osłonkę wylotu powietrza, no i wszystko to wyłamała. Te bakelitowe elementy są jednak bardzo kruche i wcale nie tak łatwo się kleją. Ja na szczęście je zachowałem. Mam te poprzeczki takie, chociaż one popękały też i tu na rogach, i po środku, no ale powiedzmy, że spróbuję to jakoś odtworzyć. Mam nadzieję, że udało mi się wszystkie te fragmenty odnaleźć. To będzie trochę mozolna praca i nie wiem, czy to będzie faktycznie trzymało, no ale okej, mam je i postaram się je odbudować, natomiast no nie zdążę tego zrobić już teraz.
Także to jest chyba jedyne takie największe uszkodzenie tego odkurzacza, które w sumie raczej nie wpływa na jego złe funkcjonowanie, po prostu nie wygląda to jakoś ładnie. Poza tym odkurzacz jest naprawdę w niezłym stanie. Aha, no i oczywiście napis umieszczony tutaj z boku, plastikowy napis przyczepiony do korpusu odkurzacza. Niestety tutaj część tych liter się odłamała. To jest, nawiasem mówiąc, bardzo częsty przypadek w na przykład enerdowskich odkurzaczach Omega, które miały ten ładny napis Omega wykonany w podobny sposób, czyli takie plastikowe litery przyklejone do korpusu. Nawet mogę Wam zaraz taki odkurzacz Omega pokazać. Przepraszam na chwilkę. Spójrzcie, odsunę na chwilkę tego farela na bok. Tutaj też jest dokładnie tak samo zrobiony z plastiku napis Omega i też wyłamany. Momencik. Z drugiej strony też niektóre litery są z tego napisu wyłamane. Odstawię tę Omegę tylko. Tak samo na przykład w przypadku radzieckiego, czy właściwie litewskiego, pochodzącego z czasów radzieckich Saturnasa, odkurzacza Saturnas w kształcie takiej dużej kuli. Oglądaliśmy go na jednym z nagrań i tam też był taki plastikowy napis, podobnie montowany Saturnas. W większości modeli, które widziałem, był on niestety także uszkodzony. Tutaj w ogóle z drugiej strony tego odkurzacza całkowicie ten napis odpadł. Oczywiście pewnie dałoby się to jakoś może na drukarce 3D nawet wydrukować coś takiego. No ale ja na razie zostawiłem ten odkurzacz w takim stanie, w jakim on jest. Poza tym żadnych większych innych uszkodzeń na tym odkurzaczu nie ma. Włącznik tutaj zdaje się działać i myślę, że możemy szybko rzucić okiem do środka. Szczególnie interesuje mnie ten silnik, jaki się w nim znajduje i czy będzie inny od odkurzaczy Gamma 2 i czy jest na nim jakaś data. Otwórzmy może najpierw ten wlot powietrza, obejrzyjmy worek, który się znajduje tutaj. Przyznaję, że nie jestem pewien, jak te klamerki... Aha, je się po prostu w ten sposób się je odczepiało. A jak się je zaczepiało? Aha, tak przez wciśnięcie. No dobra. Okej. Może troszeczkę było to niebezpieczne dla tych bakelitowych zaczepów, no ale najwyraźniej w tym egzemplarzu nie zostały one uszkodzone. Czyli zaglądam tutaj do wlotu powietrza. Tu jest taka trąbka, taki materiałowy ryjek, który zabezpieczał przed wysypywaniem się kurzu, który dostał się już tutaj do środka. No i mamy klasyczny worek na kurz. Wydaje mi się, że dokładnie tej samej wielkości co w odkurzaczach Gamma 2, mniej więcej tej samej pojemności. No i tutaj mamy już tą całą część odkurzacza, korpusu odkurzacza, w której zbierał się kurz. Wszystko w środku bardzo ładne, nie ma śladów rdzy, pomalowane jakąś farbą czy lakierem antykorozyjnym. W środku widać taką ściankę działową, która oddzielała tą część odkurzacza, w której znajdował się worek na kurz, od części, w której znajduje się silnik. To jest tyle, jeżeli chodzi o tę część odkurzacza. Natomiast teraz chciałbym zdjąć pokrywę silnika. Tutaj chyba są właściwie tylko jedna, druga, tylko dwie śrubki, które tę osłonę trzymają. Tu z tyłu nic takiego nie widzę. Żeby je odkręcić, postawiłbym chętnie odkurzacz pionowo, ale trochę mi tutaj przeszkadzają te zaczepy pokrywy. Musiałbym tu jakoś podstawkę zrobić. Ale dobra, na razie niech on sobie tak leży, jak leży. Możemy odkręcić te śruby. Jedna. Chyba jeszcze tego nie wyjmę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tutaj trzyma mi to wszystko rączka i żeby wyjąć rączkę, muszę chyba odkręcić tutaj dwie nakrętki znajdujące się z tej strony. No dobra. Ostrożnie. Być może tutaj jakoś tę rączkę można też odczepić. Na pewno tu są przewody idące do włącznika. No ale odkręćmy na razie te dwie nakrętki. Tak mi będzie niewygodnie. Chyba to muszę jednak zrobić jakimś kluczem niedużym. Jakaś malutka nasadka. Nie, ta jest w ogóle za mała. Siódemka. Chyba tak i chyba nawet bez użycia klucza
dają radę to odkręcić. To jest dosyć lekko przykręcone. No tak, o, już jedną nakrętkę mam. Dobra, teraz druga. Druga nakrętka, taka gumowa podkładeczka tutaj jeszcze jest. O. I rączkę wysunąłem. O, i wszystko mogę wreszcie wyjąć. No to mamy sam korpus odkurzacza. Z jednej strony jest jeszcze taka guma, która amortyzuje silnik, tak samo jak w odkurzaczach Gamma 2. Na szczęście nic tutaj nie jest kompletnie zardzewiałe. Dobra, to sobie odstawiam. To jest pokrywa, może ja nawet założę, pokrywa wlotu powietrza w silniku. O, i silnik mogę już też wyjąć w tę stronę. On jest tak naprawdę tylko włożony tutaj w tę bakelitową obudowę i amortyzowany tutaj takimi dwiema gumowymi poduszeczkami, które znajdują się po obu stronach. Właściwie bardzo podobnie jak w odkurzaczach Gamma 2. Mam wrażenie, że poza zewnętrznym designem czy wzornictwem tej całej obudowy ten odkurzacz się tak naprawdę od odkurzaczy, od wcześniejszych odkurzaczy Gamma 2 wiele nie różni. Tu jeszcze jedna nakrętka. No i to, co mnie bardzo ciekawi, rodzaj silnika. On jest dosyć mocno, jak widzicie, zakurzony. Zaraz go może wyjdziemy z warsztatu i go wyczyścimy. Ale przetrzyjmy na razie ten silnik. No dobra, to jest silnik oznaczony symbolem M6, czyli pochodzi z zakładów silników elektrycznych w Brzegu. Często spotykane silniczki w odkurzaczach, które już oglądaliśmy, także w odkurzaczach Gamma 2. No i to jest silnik KASB 7030. Na pewno go już też w odkurzaczach Gamma 2 spotykaliśmy, w tej chwili nie pamiętam, ale pozwólcie, że przyniosę sobie taki spis, który wcześniej robiłem i zobaczymy, w których z odkurzaczy Gamma 2 ten silnik się znajduje. Tylko rzućmy jeszcze okiem na datę, która tutaj na nim jest wybita. Ja kurczę tak nie bardzo tutaj widzę, co tu jest napisane. Rok 1960 i teraz mam zagwozdkę, czy tu jest napisane chyba 60, znaczy jest wybity numer chyba 66, albo może 8, taka z niewyraźnie odbitym tą górną częścią. Obstawiam rok 1966 jednak. Przyniosłem sobie tutaj m.in. kilka materiałów, które używałem przy nagraniu odcinka poświęconego odkurzaczowi Gamma 2 z 1965 roku, właśnie z kętrzyńskiej fabryki sprzętu elektrotechnicznego Farel, bo nie pamiętałem dokładnie kalendarium historii fabryki, no ale wynotowałem sobie tutaj, że od 1958 czy 59 roku, w każdym razie od końca lat 50. fabryka w Kętrzynie nosiła nazwę i była zarejestrowana jako fabryka sprzętu kablowego K16 i w archiwach widziałem różne dokumenty dotyczące właśnie kętrzyńskiej fabryki sprzętu kablowego, także z lat 1960-63, czyli zakładam, że do 1963 roku była używana właśnie ta nazwa, Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Kablowego. Poprawcie mnie, jeżeli znacie lepiej historię tej fabryki. Natomiast gdzieś po 1963 roku powstała Kętrzyńska Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego Farel. Od 1973 roku wchodziła w skład północnych zakładów przemysłu elektrotechnicznego, a w 1977 roku powstały zakłady sprzętu oświetleniowego Polam Farel. To jest taki króciutki przegląd historii, bardzo ogólny kętrzyńskiego Farelu. Jeżeli chodzi o ten rodzaj silnika KASB 7030, to w prezentowanym już tutaj na kanale katalogu silniki komutatorowe jednofazowej prądu stałego z 1969 roku znajduje się właśnie silnik komutatorowy jednofazowy do zabudowania na napięcie 220 V typu KSB 703011, czyli taka troszeczkę chyba nowsza wersja tego silnika. No i jest tutaj napisane, że silnik jest przeznaczony do napędu układu ssącego, odkurzacza typu lekkiego, czyli na przykład tego typu. Silnik o mocy 90 W, to się tutaj zgadza.
Prędkość obrotowa 14 000 obrotów na minutę zgadza się na tabliczce znamionowej tego silnika. Moc pobierania 150 W to powinno, no akurat tutaj jest chyba 130 napisane, no ale tu mamy z tą wersją 70-30-11 do czynienia. Moment napędowy, prąd 0,7 A, ciężar 0,9 kg, leciutki silnik. Możemy nawet króciutko o nim poczytać. Jest to silnik szeregowy o budowie otwartej. Jest on przeznaczony do zabudowania z zespołem ssącym do odkurzacza typu lekkiego. Tutaj na schemacie mamy sam silnik bez tego zespołu ssącego, który znajduje się tutaj przy naszym silniku. Silnik charakteryzuje się wymiarami pakietów blach stojana, średnica zewnętrzna 70 mm, średnicza wewnętrzna 34,2 mm, długość 30 mm, wirnika o 8 żłobkach, średnica 33,6 mm, długość 30 mm, wirnik jest łożyskowany w łożyskach typu R7ZZ, łożyska są osadzone w tarczach łożyskowych wykonanych ze stopu aluminiowego w kształcie mostka i nie osłaniających części wirujących. W tarczy łożyskowej od strony komutatora znajduje się wkręt uziomowy. Do zasilania silnika służą swobodnie wystające giętkie przewody doprowadzające prąd do silnika przez kondensator przeciwzakłóceniowy. Mamy tutaj kondensator, nie jestem pewien jakiej produkcji, troszkę mi przypomina kondensatory z bydgoskich zakładów Belma, ale on jest tutaj tak mocno wciśnięty i jeszcze zabezpieczony, że chyba nie będę go wyciągał, wyczyścimy go tylko z kurzu. Kondensator przeciwzakłóceniowy przepustowy, szczotki silnika wykonane z materiału W6 o wymiarach 5×6×20 lub 25 mm, to jest odniesienie. Wymiary szczotek silników różnią się nieco od znormalizowanych podanych w polskiej normie 63 z 1963 roku. Zakłady w przyszłości będą wykonywały silniki ze szczotkami o wymiarach znormalizowanych. Takie zastrzeżenie. No i te szczotki są osadzone w szczotkotrzymaczach rurkowych, tutaj po obu stronach. Izolacja uzwojenia cewkowego stojana i pętlicowego wirnika jest klasy E. Wirnik jest impregnowany żywicą epoksydową. Wirnik jest chłodzony intensywnie powietrzem zasysanym przez zespół ssący przepływającym przez odkurzacz, czyli po prostu tu przez cały ten silnik. Wirnik silnika jest wyważony dynamicznie z taką dokładnością. Elementy wirujące zespołu ssącego powinny być wyważane dynamicznie z dokładnością nie mniejszą niż wirnik. Stopień ochrony silnika IP00. Silnik jest przeznaczony do pracy w lewym kierunku wirowania, patrząc od strony końcówki wału. Silnik jest przystosowany do pracy ciągłej. No i tutaj zakłócenia radioelektryczne silnika ograniczone są do poziomu N zabezpieczeniem przeciwzakłóceniowym, które składa się tutaj z kondensatora. Są dane KPPZ015, dane kondensatora i dwóch dławików ferrytowych. Dane techniczne i niektóre gabaryty mogą ulegać zmianie w toku produkcji, do czego wytwórca zastrzega sobie prawo. W związku z tym niniejsze dane nie mogą stanowić podstawy do reklamacji dostarczonych silników. Tutaj jest mowa o gwarancji, warunkach dostawy, no i jest wytwórca Opolskie Zakłady Silników Elektrycznych, Bessel, Brzeg, ulica Trzech Kotwic 6. To zgadza się z tym numerkiem wybitym tutaj na tabliczce silnika, zakłady M6. To jest właściwie wszystko o tym silniku, co znalazłem w katalogu. Zrobię z tego skan i zamieszczę link do tego skanu w opisie nagrania, jak zawsze. Jeżeli Was to interesuje, czy macie podobne silniki i szukacie dokładnych danych technicznych, schematów tych silników, to na pewno Wam się to przyda. Powiedziałem Wam już, że tego rodzaju silniki znajdowaliśmy m.in. w odkurzaczach Gamma 2, które pojawiały się już na tym kanale. Przyniosłem sobie katalog mojej kolekcji, który przygotowałem na potrzeby olsztyńskiej wystawy, na potrzeby wybrania silników na tę wystawę i tutaj na przykład patrzę na odkurzacze Gamma 2, to jest odkurzacz Gamma 2 z 59 roku. Nawiasem mówiąc chyba dokładnie ten, który tutaj mogę Wam pokazać. Można też zresztą sobie porównać charakterystyczne cechy tych odkurzaczy. Może jeszcze później zrobimy to po zmontowaniu tego farelka. No ale w każdym razie, jak widzicie, materiał, bakelit, korpus blaszany, lakierowany młotkowo. Tutaj jeszcze, tak jak mówiłem, była możliwość podłączenia suszarki do włosów. Generalnie ten sam techniczny poziom urządzenia, troszeczkę inny, tylko tutaj znacznie nowocześniejszy już, czy uważany wtedy za nowoczesny design. No i w tym odkurzaczu z 59 roku znajdował się silnik importowany z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, silnik o bardzo podobnych właściwościach typu EM7030 z fabryki VEB Elektrogerätewerk, czyli z fabryki, nie wiem, urządzeń elektrycznych w miejscowości Zul.
Patrzę dalej na późniejsze odkurzacze Gamma 2. To są wszystko alfy, alfy K2. Nawiasem mówiąc, taka alfa K2, może jeszcze raz pokażę ją na zdjęciu, jaka była w tej na rysunku, także w tej książeczce, w tym podręczniku do technologii, jako przykład jednego z polskich odkurzaczy. Ta alfa akurat z 61 roku. Dobra, tutaj mamy Gammę 2 z 63 roku. Tutaj akurat jest bardzo podobny silnik, ale o oznaczeniu nie KSB 7030, tylko BKR 7030, również z zakładów silników elektrycznych w Brzegu M6. To był odpowiednik importowanych z NRD silników. Mamy Elektora, Alfa K2, tu mamy kolejną Gammę 2 z 64 roku. Ok, i tutaj właśnie mam zapisane wyposażony w oryginalny silnik typu KSB 7030 z zakładów silników elektrycznych w Brzegu, oznaczanych na silnikach jako M6, czyli w odkurzaczu Gamma 2 z 64 roku, może za chwilkę go przyniosę, bo to nie jest ten, który mam tutaj. Mamy dokładnie ten sam typ silnika, jeszcze gdzieś tutaj chyba jakąś... I tak jak sobie teraz patrzę, mam tych odkurzaczy tyle, że bez takiej ściągawki też na bieżąco nie zawsze pamiętam. No to mam tutaj już ten wspomniany wcześniej odkurzacz Gamma 2 typ A6C, o którym Wam mówiłem, z 1965 roku. Akurat na zdjęciu on jest tutaj widoczny z dołączoną suszarką do włosów. No i to odkurzacz wyprodukowany w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego, najpewniej w roku 65. Wówczas produkcję wytwarzanych dotychczas w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego odkurzaczy Gamma 2 przeniesiono do Kętrzyna. No i mamy, tak, mogę to potwierdzić, wyposażony w silnik typu KSB 7030 z zakładów, nie fabryki, z zakładów silników elektrycznych w Brzegu M6 z 65 roku. I to, o czym już mówiliśmy, w stosunku do modeli z Rzeszowa odkurzacz różni się kształtem rączki, włącznikiem oraz charakterystycznym logo na obudowie. Podobnie jak w poprzednich modelach Gamma 2 istniała możliwość podłączenia suszarki do włosów na wylocie powietrza. Jest tam przewidziane do podłączenia gniazdko elektryczne. Widoczna na fotografii suszarka pochodzi jeszcze z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego i brak tabliczki znamionowej na tym konkretnym odkurzaczu. Czyli mamy dokładnie w tych odkurzaczach z Kętrzyna, w Gammie 2 typ A6C z 65 roku i w tym odkurzaczu Farel typ 602 z 66 roku mamy dokładnie te same silniki KSB 7030 z zakładów w Brzegu. O, a tutaj pokażę Wam ten odkurzacz Gamma 2, o którym przed chwilą mówiliśmy w katalogu, w takim bardzo ładnym, jasno-niebieskim kolorze. To jest odkurzacz wyprodukowany w Rzeszowie, w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w 1964 roku i wyposażony według mojego katalogu dokładnie w taki sam silnik KSB 7030, jak ten odkurzacz typ 602, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tak, typ 602 z kętrzyńskiej fabryki sprzętu elektrotechnicznego. Możemy nawet później włączyć na chwilę te obydwa odkurzacze i porównać, czy będą tak samo chodziły. Chociaż z tego co pamiętam, ten silnik tutaj był dosyć mocno zużyty. Odstawię na razie tę gammę. Pozwólcie, że teraz szybko wyczyszczę ten silnik z kurzu. Powinienem to właściwie tak jak często robię, zrobić przy użyciu jakiegoś starego odkurzacza, na przykład właśnie Gammy 2. Nawet mam taką ssawkę z włosami z Rzeszowa. No ale nie chcę przed tym wyjazdem do Olsztyna wybrudzić kolejnego zabytkowego odkurzacza i na nowo go czyścić, więc wezmę mojego warsztatowego Kerchera, bo mi go nie szkoda. Jeszcze nie jest zabytkowy. Niestety zgubiłem gdzieś do niego taką ssawkę, a ta z Rzeszowa nie pasuje, więc ja ją po prostu tak będę trzymał w ręku i tutaj uszczelnię. Ewentualnie wezmę sobie zaraz szarą taśmę. Tylko podłączę go tutaj do prądu. Ok, włączam zasilanie, włączam odkurzacz. No i teraz tak, postawimy sobie silnik na tej gumowej podkładeczce. Tutaj uwaga, żeby nie rozpadł się cały ten układ ssący. Sprawdźmy, jak to wygląda. Wirnik się ładnie obraca. Sprawdźmy, jak wyglądają szczotki w tym silniku. O, bardzo ładna szczotka. W katalogu zdaje się mieliśmy ich wymiary. Przepraszam, ja już nie pamiętam. 70, 30, 11. Patrzę jeszcze raz. 5×6 na 20 albo na 25 mm. Sprawdźmy z ciekawości. Praktycznie nowe szczotki tak naprawdę. Bardzo mało starte. Moment. A tak, tu będzie 5 mm. Ale tutaj mam więcej.
6,40 tu mi pokazuje, tak naprawdę to chyba 6,5 będzie. O, 6,46. 6,5 na 5. 5 na 6,5. Dobra, wkładam z powrotem. Ta szczotka w każdym razie jest w bardzo dobrym stanie. Sprawdźmy tę drugą szczotkę. O, będzie widać? Będzie. Też bardzo ładna. Spokojnie może być używana. Prawie niezużyta albo wymieniona przed tym, jak ten odkurzacz gdzieś tam trafił na półkę i nie był już używany. No dobra, zaraz zrobimy to inaczej. Pomyślałem sobie, że można by te szczotki wykręcić, te zakrętki i sprawdzić przejście prądu na szczotkach, ale równie dobrze możemy to zrobić przecież tutaj na tej kostce. Dobra, postawię sobie tutaj mój miernik, tak żeby było go widać, ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu. No i powiedzmy, że teraz patrzę tutaj na przejście na silniku. W tej chwili go nie mam. O, włączyłem, mam. Wyłączam, nie mam. Włączam, mam. Czyli od razu mamy też sprawdzone, miałem to zrobić oddzielnie, że działa też włącznik tutaj. Jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakiegoś przejścia na obudowę. Nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. OK. No to możemy teraz odważyć się i zrobić małą próbę, może tak, małą próbę działania tego silnika. Podłączę go może najpierw do transformatora ochronnego, który nam się dosyć często przydaje. 24V transformator ochronny. Podłączę nasz odkurzacz do transformatora. Transformator do zasilania, tylko że ja go zawsze też podłączam przez regulator napięcia, żeby nie uruchamiać go przy tym dzisiejszym napięciu. Odkurzacz już wyłączam 230V, tylko przy tym, na które był przewidziany, czyli mniej więcej 220. Ale przy tym napięciu ten silnik nie jest jeszcze w stanie ruszyć. Wyłączmy. Czyli trzeba będzie go podłączyć w takim razie do nieco wyższego napięcia. Sprawdźmy jeszcze tylko raz, czy tutaj wszystko... Moment, czy tutaj na pewno jest zasilanie, czy ten przewód jest sprawny. Stawiam sobie jeszcze raz miernik, ustawiam na 200V prądu przemiennego. Przepraszam, rozplączę to tylko. O. Włączę jeszcze raz nasz transformator. Tak, mam tutaj ustawione. Dobra, i zobaczmy. No tak, mam tutaj 25. Teraz 24 niecałe wolty. Włączam, ale silnik nie rusza. Dobrze, w takim razie spróbujemy podłączyć silnik do wyższego napięcia właśnie za pośrednictwem regulatora napięcia. Tylko tym razem musimy już bardziej uważać, bo wchodzą tutaj w grę już wyższe napięcia, chociaż ja go ustawię tak powiedzmy na jakieś 40-50V. Na razie podłączam, regulator nie jest teraz podłączony do zasilania. Ja sobie wezmę na wszelki wypadek rękawiczki, na wszelki wypadek okulary ochronne. Jak zawsze powtarzam, nie uruchamiamy silników czy agregatów ssących od odkurzaczy stojących luzem na napięciu 230V, bo one po prostu mogą odskoczyć, zostać rzucone gdzieś na bok, jest to po prostu niebezpieczne. W naszym przypadku jest napięcie dużo zmniejszone. Nie jest powiedziane, że ten silnik jest sprawny.
To trzeba od razu zaznaczyć, musimy to właśnie sprawdzić. No i tym razem, jak widzicie, po włączeniu zasilania silnik już właściwie bez kłopotu ruszył. Czyli te 24 V były dla niego za niskim napięciem, chociaż część z tych malutkich silników już przy tym napięciu zaczyna działać. Możemy sprawdzić, przy jakim napięciu teraz działa ten silnik. Tutaj jest mój miernik ustawiony cały czas na zakres do 200 V. Na pewno go nie przekroczymy. 41, około 40 V mamy w tej chwili. Przy tym napięciu już swobodnie się obraca. To już... No, przy niższym nie, czyli zakładałbym tak, że poniżej 40 V już nie daje rady. Poza tym działa naprawdę fajnie, może już troszeczkę głośno i tak faktycznie ten wirnik zaraz się zatrzymuje. Może jednak już trzeba by tutaj wymienić łożyska, ale na pewno nie będziemy tego robić teraz, jeżeli to po powrocie tego odkurzacza i silnika z olsztyńskiej wystawy. I teraz tak. Silnik zamontujemy przede wszystkim w tej obudowie. Patrzę, czy gdzieś tutaj coś się jakoś wsuwa, ale chyba nie. Są po prostu... Aha, przepraszam, tutaj jedna z tych gumek mi jeszcze wcześniej wypadła, ale już ją włożyłem. Czyli tak, wyciągam przewód, aż mi wyjdzie tutaj odgiętka na zewnątrz. Mam wrażenie, że się tutaj zaklinowała troszkę. Tutaj, żeby wydobyć tę odgiętkę przewodu przez otwór w bakelitowej pokrywie, musiałem posłużyć się lubrykantem, moim hydraulicznym Glidexem, który czasem się w takich przypadkach bardzo fajnie przydaje. Ok, czyli odgiętkę mamy już tutaj na zewnątrz. Ja spróbuję ją jeszcze tutaj od środka czymś ścisnąć, żeby ona nie wychodziła. Natomiast niestety jak szarpałem się z tym silnikiem, to wyciągnąłem przewody tutaj z włącznika, czyli będziemy musieli jeszcze odkręcić tę rączkę i dostać się tutaj do włącznika i z powrotem przyczepić te przewody. No troszkę więcej pracy mi z tym wyszło niż zamierzałem, ale to nawet dobrze, bo sobie to wszystko obejrzymy. Czyli odkręcam tutaj dwie nakrętki trzymające rączkę. Drugą mam. Mogę zdjąć rączkę. Fajnie to wygląda. Akurat przy okazji też to wyczyścimy. Rączka troszeczkę inna niż w Gammie 2. Włącznik 4 A 250 V. Muszę go tutaj delikatnie... O, wypchnąłem go na zewnątrz. Dobra, włącznik sobie tu na chwilę położę i teraz tak, musimy przeprowadzić przewody tędy, no bo muszą wychodzić z odkurzacza. Za chwilkę trzeba będzie się tu jeszcze dostać. No dobra, teraz musimy przeprowadzić tędy. Ok, teraz możemy połączyć te styki z włącznikiem. On chyba tak był potem zamontowany, zobaczymy. Tutaj jeden przewód. Drugi przewód, ten się dobrze trzyma. Ten dokręciłem. Dobra, trzymają się ok. Nie pamiętam, chyba włączony było do przodu, wyłączony do tyłu. Tutaj jeszcze ta blaszka trzymająca włącznik. Chyba tak jest zaczepiana, tak mi się wydaje. Wsuwamy tu wszystko w obudowę. Tutaj sobie też jeszcze przetrę
tu, wsuwam rączkę, teraz muszę nakręcić tutaj dwie nakrętki, tę i tę. Jeszcze kluczem. Wydaje mi się, że już rączka się solidnie trzyma. Teraz tak, zanim tam wsunę silnik, muszę tutaj jeszcze wyczyścić szybciutko, przynajmniej odrobinę od środka, ten korpus odkurzacza. Przetrę jeszcze tę gumę, która amortyzuje silnik. Wkładam ją tak od tej strony. Teraz muszę umieścić w środku nasz silnik. No i teraz tak naprawdę muszę wszystko to ładnie tutaj wsunąć. Postawię sobie odkurzacz na tym pudełku z kluczami, to będę mógł go postawić pionowo. No i nasuwam teraz tę obudowę, wyciągając tu jednocześnie naszą odgiętkę. I muszę jeszcze trafić w miejsce mocowania śrub. Tutaj w środku dobrze się wszystko ułożyło. No niestety widzicie tam całą dziurę. I tutaj mamy w zasadzie chyba wszystko zamontowane i możemy te dwie śruby z boku też przykręcić. Ja je przy okazji nasmaruję. Może tak to odkręcę. Tutaj mamy jedną śrubę. No tutaj z drugiej strony będzie druga śruba. Jest, tam akurat pasuje dobrze. Montaż mniej więcej podobny tej pokrywy jak w odkurzaczach Gamma 2. Tam jest, mam wrażenie, troszkę wygodniejszy, aczkolwiek może tylko dlatego, że się przyzwyczaiłem, tak mi się wydaje. Teraz przykręcimy tutaj dwie nakrętki trzymające te śruby od rączki. Czyli najpierw pójdzie taka gumowa podkładeczka. A zaraz, przepraszam, to nie te. Tutaj. To są nity od tych klamerek. Najpierw podkładka. Teraz druga nakrętka. Troszkę niewygodnie tam jest tym kluczem. No trzyma się fajnie jeszcze. Może jeszcze chwileczkę. Szczypcami je jeszcze trochę dokręcę. Myślę, że to wystarczy. Ładnie się trzyma. Worka na kurz chyba nie ma co trzepać, bo jest całkiem czysty. Tak jak mówiłem, taki sam worek jak w odkurzaczach Gamma 2. No i zakładamy tutaj też tę pokrywę wlotu powietrza z stopką do dołu. No i co? I te klamerki powinny po prostu zaskoczyć. Tak, tu. Dociskam. Coś mi tam musiało chyba nie wejść do końca. Może ten worek, tylko chyba muszę jakoś tutaj ładnie ułożyć. Ok. Czy on już wszedł? Tym razem bez problemu ładnie wszedł. Dobra, odkurzacz mamy zmontowany. Niestety tu przy tym odkurzaczu mam wrażenie jest nieoryginalny przewód, a może przewód nawet jest oryginalny, ale ta wtyczka jest na pewno późniejsza. Ona nie wygląda ładnie. Na stole mam już czysto. Możemy się teraz jeszcze troszkę zająć wyczyszczeniem tego odkurzacza. Myślę, że on będzie w Olsztynie dosyć ważnym eksponatem, no bo tak jak Wam powiedziałem, choćby już same związki z regionem, fabryka w Kętrzynie, Olsztyn, Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, które jest częścią Miejskiego Ośrodka Kultury i tak naprawdę troszeczkę pełni rolę takiego muzeum miejskiego. Jest tam bardzo dużo wystaw
organizowanych właśnie o historii Olsztyna. Podczas pobytu tam miałem okazję zobaczyć fantastyczną wystawę fotografii poświęconych zdjęciom z ostatniego etapu wojny, jak wyglądał Olsztyn po przejściu Armii Czerwonej już w końcowym etapie wojny, jak wyglądał Olsztyn zaraz po wojnie, jak wyglądała odbudowa Olsztyna, co się zachowało, co zostało zniszczone. Bardzo ciekawa wystawa, która chyba nawet jeszcze jest tam w części Muzeum Nowoczesności dostępna. No i w związku z tym taki odkurzacz z kętrzyńskiego Farelu świetnie tam pasuje. A ja też cieszę się, że to urządzenie w sumie po wielu latach wróci właśnie w rodzinne strony. Bo ja chyba ten odkurzacz, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba go kupiłem z wysyłką ze Szczecina. Czyli no z drugiego końca Polski. Tutaj warto poświęcić trochę uwagi na wyczyszczenie tego napisu, bo w zakamarkach liter jednak bardzo się brud gromadzi. Teraz przyniosę jeszcze jakąś szmatkę do przetarcia tego odkurzacza, bo jednak te ściereczki zostawiają sporo takich farfocli. Aha, jeszcze skoro już przy tym jesteśmy, to jeszcze ten przewód troszeczkę przynajmniej przeczyszczę. Przewód wyraźnie jest pochlapany jakąś farbą. Musiał ten odkurzacz służyć też w jakimś warsztacie, bo tak jak widzieliście, był dość mocno zapylony. O, może fajnie będzie przetrzeć go taką bawełnianą podkoszulką. To powinno te wszystkie resztki papierowych ręczników usunąć. Ostrożnie na logo. Może jeszcze takim sprayem do kokpitów samochodowych troszeczkę te bakelitowe elementy wypoleruję. O, przynajmniej ładnie pachnie. No tutaj szkoda mi tego całego tyłu, ale tak jak powiedziałem, po powrocie tego odkurzacza z Olsztyna zajmiemy się próbą zreperowania tej dziury wyłamanej z tyłu odkurzacza i może będzie to też okazja, żeby wymienić ten przewód na jakiś taki fajny, czarny, gumowy. Ok, odkurzacz mamy tak na szybko przejrzany. Tutaj ładnie ta odgiętka się trzyma, przewód się trzyma. Mamy ten odkurzacz wyczyszczony. Poszukaliśmy przynajmniej troszeczkę informacji o samym tym odkurzaczu. Poszukaliśmy trochę informacji o silniku w nim zamontowanym. No ale jeszcze, jak to w każdym odcinku, pozostaje ważna kwestia, czyli wypróbowanie tego odkurzacza. Regulator mam już podłączony tutaj do listwy. Zaraz włączę zasilanie, tylko odkurzacz podłączę do regulatora. Mam nadzieję, że nic nam się tutaj podczas montażu tej obudowy silnika nie odczepiło. Żaden przewód nie wyszedł ani ponownie z włącznika, ani tutaj z kostki przyłączeniowej, ale akurat kostkę przyłączeniową dosyć dobrze widać, więc nie powinno być pod tym względem problemu. No to spróbujmy po prostu ten odkurzacz jeszcze raz uruchomić. Na razie tutaj bardzo zmniejszam napięcie, włączam zasilanie. On był nawet od razu włączony, ale już nie będę tego robił jeszcze raz. Wyłączyłem go, włączę go ponownie. Odkurzacz, trzeba przyznać, naprawdę bardzo porządnie tutaj zasysa, mimo że jeszcze nie podkręciłem tego napięcia na pełną moc. Mogę nawet jeszcze troszeczkę podnieść, włączmy go.
ok, myślę, że możemy uznać, że mamy do czynienia z naprawdę fajnym, rzadko spotykanym i sprawnym urządzeniem. Niestety do tego odkurzacza nie mam żadnych akcesoriów. Nie wiem, przypuszczam, że były one bardzo podobne do tych, które stosowano z odkurzaczem Gamma 2, być może nawet takie same. No, niestety odkurzacz kupiłem taki. Były, tak jak wam powiedziałem, spakowane razem z nim z Sawki, ale one moim zdaniem, o ile pamiętam, pochodziły wszystkie z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Aha, obiecałem wam jeszcze, że rzucimy okiem, jak w porównaniu z tym odkurzaczem Farel z 1966 roku działa ten odkurzacz Gamma 2 z 1964 roku, odkurzacz jeszcze z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Oglądaliśmy ten odkurzaczyk w nagraniu, który jest mu poświęcony, zresztą link umieszczę na końcu tego nagrania, no ale rzućmy jeszcze raz okiem, jak ten odkurzacz działa. Przypominam, że w obydwu tych odkurzaczach zamontowany jest dokładnie ten sam silnik z zakładów silników elektrycznych w Brzegu. Podłączyłem odkurzacz Gamma 2 do regulatora napięcia. Regulator jest podłączony do listwy zasilającej. Włączam napięcie, troszeczkę obniżyłem tutaj zasilanie i włączę odkurzacz. Wydaje mi się, że ten odkurzacz działa właściwie bardzo podobnie. Nie wiem, trzeba by jakimś specjalistycznym sprzętem zmierzyć różnicę w mocy tych odkurzaczy, ale w sumie do takiego codziennego użytku nie gra to żadnej roli. Właściwie dwa odkurzacze troszeczkę inaczej wyglądające, troszeczkę inaczej zaprojektowane, o innym designie, ale pochodzące mniej więcej z tego samego czasu. Ten jeszcze ze schyłkowego okresu produkcji odkurzaczy Gamma 2 w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego. Ten myślę, że no z początków produkcji tego rodzaju odkurzaczy w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego. Być może produkcja tego odkurzacza wiązała się z nadziejami, że będą tam produkowane takie albo kolejne modele, no ale z takiego czy innego powodu, pewnie z wyniku jakichś centralnych, podejmowanych na centralnym szczeblu decyzji w Ministerstwie Gospodarki, czy w ówczesnych jakichś kręgach partyjnych, zdecydowano, że jednak produkcja odkurzaczów będzie skupiona w Rzeszowie, natomiast w Kętrzynie skupiono produkcję suszarek do włosów i termowentylatorów, także tam historia odkurzaczy chyba na tym modelu się zakończyła. Jeżeli znacie inne odkurzacze oprócz Gammy 2 i odkurzacza Farel typ 602, produkowane w Kętrzynie, w kętrzyńskiej fabryce sprzętu elektrotechnicznego, czy później w zakładach Farel, dajcie proszę znać, trzeba to będzie koniecznie jeszcze ten fragment historii polskich odkurzaczy zrekonstruować. Bardzo wam jak zawsze dziękuję za to kolejne wspólne nagranie. Starałem się je zrobić dzisiaj dosyć szybko, bo tak jak powiedziałem, nie mam już bardzo dużo czasu na przeglądy tych starych urządzeń. Muszę je wyczyścić, spakować i na jutro, czy najpóźniej na pojutrze przygotować do transportu do Olsztyna. Bardzo się cieszę, że ten odkurzacz Farel, tak jak sprawdziliśmy, najprawdopodobniej z roku 1966, na czas wystawy w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności, no wróci praktycznie do swojej warmińsko-mazurskiej ojczyzny, bo pochodzi on z fabryki w Kętrzynie. Po powrocie tego odkurzacza zajmiemy się nim jeszcze raz, tak jak wam powiedziałem. Na pewno będę chciał zreperować tutaj tą połamaną, nie wiem, kratkę, osłonkę wylotu powietrza. Mam te małe bakelitowe elementy, pewien kłopot będzie tylko z ich dopasowaniem i sklejeniem, żeby to się mocno trzymało, no ale zobaczymy, coś z tym pokombinujemy. Może przy okazji wymienimy też ten przewód, bo on już jest taki niezbyt estetyczny, pochlapany jakąś farbą, na pewno ma nieoryginalną wtyczkę tutaj i tym się też zajmiemy, ale to już tak jak powiedziałem po powrocie tego odkurzacza z Olsztyna. Ja tymczasem może nawet jeszcze dzisiaj biorę się szybko za czyszczenie tych kolejnych odkurzaczy, które pokazywałem wam na początku, na przykład Electroluxa z lat 20. i Zelmera 1 z 1972 roku, a tymczasem zrobiłem króciutką przerwę w tym nagraniu, bo musiałem wyskoczyć do paczkomatu, bo przyszły do mnie 3 paczki w jednej. Kolejny stary odkurzacz Zelmer, który na razie nie pojedzie do Olsztyna, bo jest bardzo brudny, wymaga przejrzenia, ale za jakiś czas pokażę go wam tutaj na kanale.
W drugiej paczce był też dosyć fajna rzecz, piecyk, grzejnik elektryczny z firmy Braborg, z warszawskiej firmy Braborg, czyli z zakładów elektrotechnicznych, nie pamiętam dokładnej nazwy, braci Borkowskich. Braborg to jest właśnie ten skrót od bracia Borkowscy. Wydaje mi się, że to może być piecyk jeszcze przedwojenny, być może gdzieś z lat 40., może powojenny, bo firma bardzo krótko działała też po wojnie, a później utworzono na jej miejsce wytwórnię sprzętu komunikacyjnego w USA Warszawa Grochów, która chyba też była związana pod pewnym względem z początkami pierwszych odkurzaczy z Rzeszowa z połowy czy początku lat 50., ale o tym opowiem Wam już w kompletnie innym nagraniu, także w każdym razie dostałem jeszcze dodatkowe paczki, którymi zajmę się już dopiero wtedy, kiedy uporam się z tym transportem, czy z przygotowaniem odkurzaczy do transportu do Olsztyna. Dzięki jeszcze raz, odstawiam do paczki ten odkurzacz Farel. Jestem pewien, że niedługo będzie go można zobaczyć na olsztyńskiej wystawie. Dam Wam o tym jeszcze za kilka dni znać, kiedy ta wystawa będzie już przygotowywana, czy nawet otwarta, a nawet w momencie, kiedy oglądacie to nagranie, pewnie już jest otwarta, więc zajrzyjcie do opisu, umieszczę tam informacje. A z tym odkurzaczem widzimy się po jego powrocie, a z Wami się widzimy już niedługo, bo biorę się za kolejne urządzenia. Cześć, do zobaczenia!